Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dziś porozmawiamy o czymś niezwykle ważnym dla zdrowia naszych czworonogów. O diecie, która może wzmocnić układ odpornościowy psa. Wielu opiekunów zwraca uwagę na jakość karmy, jaką podaje swoim pupilom, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ogromny wpływ ma dieta na ogólną odporność i zdrowie psa. Układ odpornościowy to bowiem fundament, który chroni organizm przed różnymi zagrożeniami, takimi jak infekcje, choroby wirusowe czy bakterie. Silny układ odpornościowy działa jak tarcza, która chroni psa przed zagrożeniami zewnętrznymi. Dlatego warto zadbać o to, aby był on w jak najlepszej kondycji. Dieta odgrywa w tym kluczową rolę, ponieważ to właśnie dzięki odpowiednim składnikom odżywczym układ odpornościowy może działać efektywnie. Gdy pies otrzymuje dobrze zbilansowaną karmę, bogatą w niezbędne witaminy, minerały, białka i tłuszcze, jego organizm ma siłę, aby walczyć z chorobami i szybko regenerować się po ewentualnych infekcjach. Układ odpornościowy psa nieustannie pracuje, aby chronić go przed niebezpieczeństwami, które mogą pojawić się zarówno w domu, jak i na spacerach. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać go odpowiednią dietą. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie składniki w diecie psa są niezbędne, aby jego układ odpornościowy działał sprawnie, jakie błędy w żywieniu mogą osłabiać zdrowie czworonoga oraz jakie proste zmiany w codziennym menu mogą sprawić, że wasz pies będzie zdrowszy, pełen energii i bardziej odporny na różne zagrożenia. Porozmawiamy też o tym, jakie produkty warto wprowadzić do diety psa, aby wzmocnić jego organizm w naturalny sposób, bez konieczności stosowania syntetycznych dodatków. Dowiecie się również, które popularne przekąski i nawyki żywieniowe mogą negatywnie wpływać na odporność psa i jak ich unikać. Układ odpornościowy psa, podobnie jak u ludzi, jest złożonym systemem, który składa się z wielu elementów. Od białych krwinek, przez tkanki limfatyczne, aż po przeciwciała. To wszystko działa w harmonii, aby zapewnić zdrowie i ochronę przed szkodliwymi patogenami. Jeśli jednak dieta psa jest uboga w niezbędne składniki, ten delikatny balans może zostać zaburzony. Naszym zadaniem, jako odpowiedzialnych opiekunów, jest dostarczenie psu wszystkich potrzebnych elementów, które wspomagają działanie tego systemu. Już teraz wiemy, że podstawą zdrowego psa jest dobrze zbilansowana dieta, która wspiera nie tylko jego kondycję fizyczną, ale także psychiczną. Warto więc zwrócić uwagę na to, co znajduje się w misce naszego pupila i jak te produkty wpływają na jego zdrowie. Pies, który otrzymuje odpowiednie ilości składników odżywczych, nie tylko będzie lepiej radził sobie z chorobami, ale również będzie miał więcej energii, lepsze samopoczucie i chęć do zabawy. W tym odcinku przedstawię Wam kilka prostych i praktycznych wskazówek, jak wprowadzić zmiany w diecie psa, aby jego układ odpornościowy był w pełni sprawny. Porozmawiamy o tym, co warto dodać do codziennych posiłków, jak unikać błędów żywieniowych i jakie korzyści przyniesie zrównoważona dieta. Zapraszam do słuchania. Aby zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia dieta dla odporności psa, musimy zacząć od podstawowych składników odżywczych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego. Każdy składnik diety pełni w organizmie psa konkretną rolę, a ich wzajemna współpraca sprawia, że układ odpornościowy jest w stanie skutecznie chronić psa przed chorobami i infekcjami. Dziś porozmawiamy o białkach, tłuszczach i węglowodanach. Trzech fundamentach diety, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdrowego organizmu. Białko jest jednym z najważniejszych składników diety psa, ponieważ pełni rolę budulca komórek odpornościowych. To właśnie białko dostarcza organizmowi aminokwasów, które są niezbędne do produkcji przeciwciał oraz innych komórek zaangażowanych w walkę z patogenami. Przeciwciała to swojego rodzaju żołnierze układu odpornościowego, które identyfikują i neutralizują wirusy, bakterie oraz inne zagrożenia. Bez odpowiedniej ilości białka w diecie organizm psa nie jest w stanie efektywnie produkować tych komórek, co może prowadzić do osłabienia odporności. Co więcej, białko jest także niezbędne do regeneracji tkanek,
co oznacza, że organizm psa po przebytej chorobie szybciej wraca do zdrowia, jeśli w jego diecie nie brakuje wysokiej jakości białka. Ważne jest jednak, aby zwracać uwagę na źródła białka w diecie psa. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy białko pochodzi z mięsa, ryb, jajek czy naturalnych źródeł roślinnych, takich jak soczewica czy ciecierzyca. Warto unikać białka pochodzącego z niskiej jakości przetworzonych karm, ponieważ może być ono słabo przyswajalne przez organizm i nie dostarcza pełnej gamy aminokwasów. Odpowiednia ilość białka w diecie wspiera nie tylko odporność, ale także budowę mięśni, zdrowie skóry i sierści oraz prawidłowe funkcjonowanie narządów. Kolejnym niezwykle ważnym składnikiem w diecie psa są tłuszcze, zwłaszcza te zawierające kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Tłuszcze te odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej organizmu. Omega-3 ma działanie przeciwzapalne, co oznacza, że pomaga zmniejszać stan zapalny w organizmie, który może być wynikiem infekcji czy przewlekłych chorób. Działa jak strażak, gasząc ogniska zapalne i zapobiegając nadmiernemu uszkodzeniu tkanek. Omega-6 z kolei bierze udział w procesach zapalnych, pomagając organizmowi zwalczać infekcje na wczesnym etapie. Odpowiednia równowaga między omega-3 a omega-6 jest więc niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Tłuszcze są także niezbędnym źródłem energii dla psa. Choć węglowodany dostarczają szybkiej energii, to tłuszcze są bardziej efektywnym paliwem, szczególnie dla psów aktywnych. Zawartość tłuszczu w diecie wspiera zdrowie skóry i sierści, co jest ważne dla utrzymania bariery ochronnej przed drobnoustrojami. Warto więc w diecie psa uwzględnić tłuste ryby, takie jak łosoś, oleje rybne czy olej lniany, które dostarczają kwasów omega-3. Z kolei źródła kwasów omega-6 to oleje roślinne, takie jak olej słonecznikowy oraz mięso drobiowe. Węglowodany, choć często uważane za mniej istotne w diecie psa, również pełnią ważną funkcję w utrzymaniu zdrowia i odporności. Przede wszystkim dostarczają one energii, która jest niezbędna do codziennych aktywności psa. Odpowiednia ilość węglowodanów w diecie wspiera ogólną kondycję organizmu, dostarczając energii nie tylko do biegania i zabawy, ale także do prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych, w tym układu immunologicznego. Jednak nie wszystkie węglowodany są sobie równe. Warto unikać przetworzonych zbóż, które mogą prowadzić do skoków poziomu cukru we krwi, co z kolei osłabia działanie układu odpornościowego. Najlepszym źródłem węglowodanów w diecie psa są pełnoziarniste produkty, takie jak brązowy ryż, owies czy bataty. Węglowodany te dostarczają stopniowo uwalnianej energii, co jest korzystne dla psa przez cały dzień. Dodatkowo pełnoziarniste źródła węglowodanów dostarczają błonnika, który wspiera zdrowie jelit, a jak wiemy, zdrowe jelita to fundament zdrowego układu odpornościowego. Błonnik odgrywa także rolę w regulacji trawienia, pomagając zapobiegać problemom żołądkowym, które mogą osłabić organizm psa i narażać go na infekcje. Podsumowując, białka, tłuszcze i węglowodany to 3 filary zdrowej diety psa, które mają bezpośredni wpływ na działanie jego układu odpornościowego. Białko buduje komórki odpornościowe, tłuszcze regulują odpowiedzi zapalne i dostarczają energii, a węglowodany zapewniają stabilne źródło energii i wspierają zdrowie jelit. Wprowadzając do diety psa odpowiednie źródła tych składników, możemy skutecznie wzmocnić jego odporność i zadbać o jego zdrowie na dłuższą metę. Witaminy i minerały odgrywają niezwykle istotną rolę w utrzymaniu zdrowia i odporności psa. Odpowiednio zbilansowana dieta, która dostarcza tych niezbędnych składników, może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie układu immunologicznego oraz ogólną kondycję pupila. Dziś przyjrzymy się kilku kluczowym witaminom i minerałom, które mają szczególne znaczenie dla zdrowia psa. Witamina E jest jednym z najważniejszych antyoksydantów, który pełni funkcję ochronną w organizmie psa. Antyoksydanty, takie jak witamina E, pomagają neutralizować wolne rodniki, szkodliwe cząsteczki, które mogą uszkadzać komórki i prowadzić do ich starzenia się. Działanie witaminy E polega na ochronie błon komórkowych przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, co ma ogromne znaczenie dla zachowania zdrowia tkanek oraz narządów. Dodatkowo, witamina ta wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i wspomaga regenerację komórek.
Warto pamiętać, że organizm psa nie jest w stanie samodzielnie produkować tej witaminy, dlatego musimy dostarczać ją poprzez dietę. Dobrymi źródłami witaminy E są oleje roślinne, takie jak olej słonecznikowy czy lniany, a także orzechy i nasiona. Witamina C, choć mniej znana w kontekście zdrowia psów, również odgrywa istotną rolę. Jest nie tylko silnym antyoksydantem, ale także wspiera procesy regeneracyjne w organizmie. Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu, białka, które jest niezbędne do utrzymania zdrowych stawów, skóry i naczyń krwionośnych. Co więcej, witamina C wspomaga funkcjonowanie białych krwinek, które są pierwszą linią obrony organizmu przed infekcjami. Chociaż psy, w przeciwieństwie do ludzi, potrafią wytwarzać witaminę C samodzielnie, dodatkowa suplementacja może być korzystna w sytuacjach stresu, chorób czy intensywnego wysiłku fizycznego. Naturalnym źródłem witaminy C w diecie psa mogą być warzywa i owoce, takie jak papryka, brokuły czy jagody. Minerały, takie jak cynk i selen, mają także niebagatelne znaczenie w utrzymaniu zdrowego układu immunologicznego psa. Cynk jest pierwiastkiem, który bierze udział w produkcji enzymów oraz białek potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania komórek odpornościowych. Odpowiada za gojenie się ran, regenerację tkanek oraz syntezę DNA. Cynk wspiera także zdrowie skóry i sierści, co jest istotne, ponieważ zdrowa skóra stanowi pierwszą barierę ochronną przed zewnętrznymi patogenami. Niedobór cynku może prowadzić do problemów skórnych, a także osłabienia odporności, co sprawia, że organizm psa staje się bardziej podatny na infekcje. Źródłem cynku w diecie są mięso, ryby, a także niektóre produkty zbożowe. Selen, choć potrzebny w niewielkich ilościach, ma ogromny wpływ na zdrowie psa. Jest to minerał, który działa w ścisłej współpracy z witaminą E, wspierając procesy antyoksydacyjne i pomagając w ochronie komórek przed uszkodzeniami. Selen odgrywa także ważną rolę w funkcjonowaniu tarczycy, a zdrowa tarczyca ma bezpośredni wpływ na metabolizm i ogólną odporność organizmu. Niedobór selenu może osłabić układ odpornościowy psa i sprawić, że będzie bardziej narażony na różnego rodzaju choroby. W diecie psa selen można znaleźć w produktach takich jak mięso, ryby, orzechy brazylijskie oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. Podsumowując, witaminy i minerały to nieodzowny element zdrowej diety psa, który wspiera układ odpornościowy i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Witamina E chroni komórki przed uszkodzeniami. Witamina C wspomaga procesy regeneracyjne i działanie białych krwinek, a cynk i selen pomagają w produkcji enzymów i białek, które wzmacniają odporność psa. Wprowadzenie odpowiednich źródeł tych składników do diety psa jest kluczowym krokiem w utrzymaniu jego zdrowia i odporności na najwyższym poziomie. Probiotyki i prebiotyki odgrywają niezwykle ważną rolę w utrzymaniu zdrowia jelit psa, a co za tym idzie, w budowaniu silnego układu odpornościowego. Zdrowie jelit jest bezpośrednio związane z odpornością, ponieważ większość komórek odpornościowych znajduje się właśnie w przewodzie pokarmowym. To, co podajemy psu do jedzenia, wpływa na równowagę mikroflory jelitowej, która z kolei odpowiada za skuteczne działanie układu immunologicznego. Probiotyki i prebiotyki są bazowymi elementami w utrzymaniu tej równowagi, wspierając zdrowie jelit i wzmacniając odporność psa. Probiotyki to żywe, korzystne bakterie, które naturalnie występują w przewodzie pokarmowym psa. Ich rola polega na utrzymaniu odpowiedniej równowagi mikroflory jelitowej, co jest niezwykle ważne, ponieważ jelita pełnią funkcję bariery ochronnej przed patogenami. Zdrowe bakterie w jelitach konkurują z szkodliwymi mikroorganizmami, uniemożliwiając im namnażanie się i wywoływanie infekcji. Probiotyki pomagają także w trawieniu, wspierają wchłanianie składników odżywczych i wpływają na ogólną kondycję psa. Dzięki nim organizm psa jest w stanie lepiej reagować na wszelkie zagrożenia, wzmacniając naturalne mechanizmy obronne. Prebiotyki natomiast to substancje, które nie są trawione przez organizm psa, ale stanowią pożywkę dla probiotyków, wspierając ich rozwój. Prebiotyki odgrywają więc rolę paliwa dla dobrych bakterii, pomagając im się namnażać i wzmacniać naturalną florę bakteryjną jelit. Działają one jak nawóz, który sprzyja rozwojowi pożądanych mikroorganizmów, jednocześnie hamując wzrost szkodliwych bakterii.
Dzięki temu jelita funkcjonują sprawnie, co przekłada się na lepsze zdrowie i silniejszy układ odpornościowy. Naturalne źródła probiotyków można znaleźć w fermentowanych produktach, takich jak kefir, jogurt naturalny czy kiszona kapusta. W małych ilościach te produkty mogą być bezpiecznie podawane psu, wspierając jego zdrowie jelit i dostarczając cennych bakterii. Innym naturalnym źródłem probiotyków są specjalne suplementy dostępne w sklepach zoologicznych, które mogą być dodawane do karmy psa. Warto jednak pamiętać, że probiotyki są wrażliwe na działanie temperatury, dlatego lepiej unikać podawania ich w gorących posiłkach, aby nie straciły swoich właściwości. Prebiotyki natomiast znajdziemy w warzywach i owocach bogatych w błonnik, takich jak bataty, marchew, jabłka czy banany. Błonnik nie tylko wspiera trawienie, ale także stymuluje rozwój dobrych bakterii w jelitach. Inne naturalne źródła prebiotyków to produkty pełnoziarniste, takie jak brązowy ryż czy owies. Dodając te produkty do diety psa, możemy skutecznie wspierać jego zdrowie jelit, co przełoży się na silniejszą odporność. Warto zaznaczyć, że zdrowa flora bakteryjna jelit to kluczowy element układu odpornościowego. Psy, które mają zrównoważoną mikroflorę, są mniej podatne na infekcje, alergie i stany zapalne. Probiotyki i prebiotyki pomagają w utrzymaniu tej równowagi, co sprawia, że jelita lepiej przyswajają składniki odżywcze, a organizm psa jest w stanie skutecznie bronić się przed zagrożeniami. Podsumowując, probiotyki i prebiotyki odgrywają niezwykle ważną rolę w zdrowiu jelit i odporności psa. Dzięki nim jelita funkcjonują prawidłowo, a układ immunologiczny ma wsparcie w postaci zrównoważonej mikroflory. Wprowadzenie do diety psa naturalnych źródeł tych składników, takich jak fermentowane produkty mleczne, warzywa bogate w błonnik czy specjalne suplementy, to prosty sposób na poprawę zdrowia i odporności naszego pupila. Regularne podawanie probiotyków i prebiotyków nie tylko wspiera zdrowie jelit, ale także wpływa na ogólną kondycję i samopoczucie psa, pomagając mu zachować witalność i energię na dłużej. Superfoods, czyli produkty o wyjątkowo wysokiej wartości odżywczej, mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie naszych psów. Choć termin superfoods jest często kojarzony z dietą ludzi, te wyjątkowe składniki mogą także wzbogacić dietę psa, wspierając jego odporność, zdrowie skóry i sierści, a także działanie układu pokarmowego. Produkty takie jak jagody, siemię lniane czy kurkuma dostarczają organizmowi psa niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które pomagają w utrzymaniu zdrowia i kondycji na dłuższą metę. Jagody są bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które pomagają neutralizować wolne rodniki i chronią komórki przed uszkodzeniami. W psiej diecie jagody mogą wspierać układ odpornościowy, redukować stany zapalne oraz wspomagać zdrowie serca. Przeciwutleniacze zawarte w jagodach mają także działanie przeciwnowotworowe, co sprawia, że regularne podawanie ich psu może wpłynąć na ogólną kondycję i długowieczność. Jagody, takie jak borówki czy jagody goi, można podawać psu na surowo jako przekąskę lub dodać je do karmy, uważając jednak na ilości. Małe porcje wystarczą, aby zapewnić psu odpowiednią dawkę przeciwutleniaczy. Siemię lniane to kolejne superfood, które warto włączyć do diety psa. Jest ono bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają zdrowie skóry i sierści, a także mają działanie przeciwzapalne. Omega-3 są szczególnie ważne dla psów z problemami skórnymi, alergiami lub stanami zapalnymi stawów. Oprócz tego siemię lniane dostarcza błonnika, który wspiera zdrowie jelit i pomaga w regulacji trawienia. Siemię lniane można podawać psu w postaci zmielonej, dodając je do codziennych posiłków lub wybrać olej lniany jako łatwiejszą formę suplementacji. Ważne jest, aby siemię lniane było świeże, ponieważ oleje w nim zawarte mogą szybko się utleniać, tracąc swoje wartości odżywcze. Kurkuma to kolejny składnik, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Kurkumina, główny aktywny związek zawarty w kurkumie, jest znana z właściwości przeciwnowotworowych, wspierających zdrowie stawów i wzmacniających układ odpornościowy. Włączenie kurkumy do diety psa może pomóc w redukcji stanów zapalnych, zwłaszcza u starszych psów z problemami ze stawami. Kurkumę można dodawać do posiłków psa w małych ilościach, najlepiej w połączeniu z odrobiną oleju kokosowego lub oliwy,
co ułatwia przyswajanie kurkuminy przez organizm. Należy jednak pamiętać, że kurkuma w większych ilościach może być trudna do strawienia, dlatego zawsze warto zaczynać od małych dawek i obserwować reakcję psa. Wprowadzanie superfoods do diety psa nie musi być skomplikowane. Można zacząć od dodania kilku jagód do porcji karmy lub sporadycznego podawania siemienia lnianego i kurkumy. Ważne jest, aby te składniki były wprowadzane stopniowo, zwłaszcza jeśli pies nie miał wcześniej styczności z takimi produktami. Warto również konsultować się z weterynarzem, zwłaszcza jeśli pies ma alergie lub problemy zdrowotne, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany będą bezpieczne dla jego zdrowia. Superfoods mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie psa, zwłaszcza jeśli są regularnie włączane do diety. Produkty takie jak jagody, siemię lniane czy kurkuma pomagają w walce ze stanami zapalnymi, wspierają odporność i przyczyniają się do utrzymania zdrowej skóry oraz sierści. Zrozumienie, jak te składniki działają i jak wprowadzić je do codziennych posiłków, pozwala opiekunom zadbać o zdrowie swoich psów w naturalny, bezpieczny sposób. Unikanie nieodpowiednich składników w diecie psa jest równie ważne, jak dostarczanie mu właściwych produktów. Nieodpowiednia dieta może nie tylko osłabić odporność, ale także prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, problemy z sercem czy układem trawiennym. W dzisiejszych czasach łatwo sięgnąć po gotowe, przetworzone karmy, które wydają się wygodne i szybkie w podaniu, jednak ich skład może być szkodliwy dla zdrowia psa. Dlatego warto zrozumieć, jakie produkty należy eliminować z psiej diety, aby nie osłabiać jego układu odpornościowego. Przetworzona żywność, konserwanty i sztuczne barwniki to jedne z głównych winowajców, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie psa. Produkty przetworzone, dostępne w postaci taniej karmy komercyjnej, często zawierają niskiej jakości składniki, które są ubogie w wartości odżywcze. Tego typu jedzenie jest zazwyczaj bogate w wypełniacze, takie jak kukurydza czy soja, które nie dostarczają psu odpowiedniej ilości białka, witamin ani minerałów. Co gorsza, takie karmy często zawierają konserwanty chemiczne, mające przedłużyć trwałość produktu, ale jednocześnie obciążające organizm psa. Sztuczne barwniki, choć poprawiają wygląd karmy, nie mają żadnej wartości odżywczej, a wręcz przeciwnie, mogą być szkodliwe, powodując alergie czy problemy żołądkowe. Wiele popularnych karm zawiera także nadmiar soli i cukrów, które mogą znacząco obciążać organizm psa. Sól w nadmiernych ilościach prowadzi do problemów z nerkami i układem sercowo-naczyniowym, a także do odwodnienia. Psy, podobnie jak ludzie, potrzebują tylko minimalnych ilości soli w diecie, aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Podawanie psu przetworzonych przysmaków czy resztek jedzenia ludzkiego, które często są bogate w sól, może powodować problemy zdrowotne na dłuższą metę. Nadmiar soli w diecie osłabia także układ odpornościowy, ponieważ organizm psa jest zmuszony do ciągłej walki z nadmiarem toksyn, co ogranicza jego zdolność do skutecznego zwalczania infekcji. Cukier to kolejny składnik, którego należy unikać w diecie psa. Często można go znaleźć w popularnych przekąskach czy słodkich przysmakach dla psów, które wydają się atrakcyjne dla pupili. Jednak nadmiar cukru prowadzi do otyłości, cukrzycy, a także problemów z zębami. Cukier obciąża układ odpornościowy, ponieważ nadmiar glukozy w organizmie psa osłabia zdolność białych krwinek do skutecznej walki z infekcjami. Zamiast słodkich przysmaków warto podawać psu zdrowe alternatywy, takie jak warzywa czy owoce, które dostarczają naturalnych cukrów w odpowiednich ilościach, bez negatywnego wpływu na zdrowie. Podsumowując, aby wspierać zdrowie i odporność psa, należy unikać przetworzonej żywności, konserwantów, sztucznych barwników, a także nadmiaru soli i cukrów. Wybierając zdrową, naturalną karmę opartą na wysokiej jakości składnikach, takich jak mięso, warzywa i naturalne tłuszcze, możemy znacznie wzmocnić układ odpornościowy psa i zapobiec wielu problemom zdrowotnym. Świadome wybory żywieniowe to klucz do długiego, zdrowego i pełnego energii życia naszego pupila. Poprawa diety psa to proces, który wymaga cierpliwości, ale jest niezwykle korzystny dla zdrowia i ogólnego samopoczucia czworonoga. Najważniejsze jest, aby zmiany wprowadzać stopniowo, dając organizmowi psa czas na adaptację do nowego pożywienia.
Nagle wprowadzona zmiana może prowadzić do problemów trawiennych, takich jak biegunka, wymioty, a nawet odrzucenie nowego jedzenia przez psa. Dlatego zaleca się, aby wprowadzać nowe produkty powoli, mieszając je ze starym jedzeniem. Na początek możesz zastąpić około 20% dawnej karmy nową, a pozostałe 80% zostawić bez zmian. Codziennie zwiększaj udział nowej karmy, stopniowo zmniejszając ilość starej. W ciągu około 7 dni pies będzie w pełni przestawiony na nową dietę. Taki proces pozwala jelitom psa adaptować się do zmian i minimalizuje ryzyko problemów trawiennych. Oprócz stopniowego wprowadzania zmian, ważne jest również, aby dieta psa była dobrze zbilansowana. Psy potrzebują odpowiednich proporcji białka, tłuszczów, węglowodanów oraz witamin i minerałów, aby utrzymać zdrowie i energię na co dzień. Białko jest szczególnie ważne, ponieważ jest podstawowym budulcem mięśni i komórek, a także wspiera układ odpornościowy. Dobrej jakości źródła białka, takie jak mięso, ryby czy jaja, powinny stanowić znaczną część diety psa. Tłuszcze, zwłaszcza kwasy omega-3 i omega-6, są niezbędne do utrzymania zdrowej skóry i sierści, a także wspomagają układ odpornościowy. Węglowodany dostarczają energii, ale nie powinny stanowić zbyt dużej części diety psa, ponieważ nadmiar może prowadzić do nadwagi. W diecie psa warto również uwzględnić błonnik, który wspiera zdrowie jelit i trawienie. Przykładowy plan żywieniowy na tydzień może być zróżnicowany, aby dostarczać psu różnorodnych składników odżywczych i nie doprowadzać do monotonii w diecie. Na przykład śniadanie może składać się z porcji mięsa z dodatkiem gotowanych warzyw, takich jak marchew czy dynia. Na kolację można podać gotowaną rybę lub mięso drobiowe, wzbogacone o niewielką ilość oleju lnianego, który dostarczy zdrowych tłuszczów. Raz w tygodniu warto podać surowe jajko, które jest bogatym źródłem białka i witamin. Ale należy unikać nadmiernego podawania jajek ze względu na ryzyko niedoboru biotyny przy dużym spożyciu białka jajka. Do każdego posiłku można dodawać niewielką ilość siemienia lnianego lub kurkumy, które wspierają zdrowie jelit i działają przeciwzapalnie. Odpowiednia dieta, która dostarcza psu wszystkich niezbędnych składników odżywczych, nie tylko wspiera układ odpornościowy, ale także zapewnia długowieczność i witalność psa. Dzięki dobrze zbilansowanemu pożywieniu pies będzie miał więcej energii, zdrową skórę, lśniącą sierść, a jego układ trawienny będzie pracował sprawniej. Ważne jest, aby monitorować reakcję psa na zmiany w diecie i w razie potrzeby konsultować się z weterynarzem, który pomoże dostosować plan żywieniowy do indywidualnych potrzeb i ewentualnych problemów zdrowotnych naszego pupila. Podsumowując, dieta ma ogromny wpływ na zdrowie i odporność naszego psa. Warto zadbać o to, aby była odpowiednio zbilansowana i bogata w składniki, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wprowadzenie wysokiej jakości białka, zdrowych tłuszczów, witamin, minerałów oraz probiotyków i prebiotyków może znacznie poprawić kondycję psa i wzmocnić jego naturalne mechanizmy obronne. Regularne monitorowanie diety, dbanie o nawodnienie i unikanie szkodliwych składników, takich jak przetworzona żywność czy nadmiar cukrów, to proste kroki, które mogą przynieść długotrwałe korzyści. Nawet niewielkie zmiany w codziennym jadłospisie psa mogą prowadzić do znaczącej poprawy jego zdrowia. Warto zatem stopniowo wprowadzać nowe, zdrowsze składniki do diety, obserwując reakcję psa i dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb. Dobrze zbilansowana dieta to podstawa długiego, szczęśliwego i pełnego energii życia naszego ukochanego czworonoga. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.